Witam serdecznie wszystkich widzów. Jesteśmy, jak to bywa z reguły na naszych firmach, w centrali firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. I dzisiaj mamy taką nie lada gratkę dla wszystkich zainteresowanych ładowarkami, bo mamy na pierwszy rzut oka dwie takie same ładowarki, ale w różnych kolorach. Ten temat już był kiedyś poruszany u nas na filmach. Ale teraz do tego wracamy, bo akurat pojawiła się kolejna ładowarka elektryczna w naszej firmie. Co za tym idzie, jest to zamówienie też pod klienta i dzisiaj taka ładowarka będzie też wydawana do klienta. Chcąc tutaj, że tak powiem, skorzystać z tej okazji, chcieliśmy Wam pokazać i omówić kilka różnic pomiędzy napędem spalinowym a napędem elektrycznym. Troszeczkę porozmawiamy o zastosowaniu tych maszyn w zależności od typu klienta, tak żebyście mogli sobie sami, że tak powiem, wyrobić jakieś zdanie na temat czy to napędu elektrycznego, czy napędu spalinowego. Więc tak jak wspomniałem, na pierwszy rzut oka mamy tutaj dwie takie same maszyny i rzeczywiście to są takie same maszyny, ale mówię tu o gabarycie, o parametrach wysięgnika, o parametrach udźwigu. Każda z tych maszyn ma zasięg ramienia 6 metrów, dokładnie jest to 5,9 metra i każda z tych maszyn potrafi udźwignąć 2,6 tony tutaj przy schowanym wysięgniku na widłach. Także jak widzicie, czy to maszyna elektryczna, czy to maszyna spalinowa, mamy te same parametry, jeżeli chodzi o załadunek, rozładunek czy pracę z wysięgnikiem. Maszyna spalinowa w przypadku Farezina i modelu 626 to silnik japoński Yanmar. Silnik nieduży, bo o mocy niespełna 70 koni mechanicznych oraz, jak już tutaj mówimy o silniku, jest też pompa zębata o pojemności 80 litrów. Wracając do maszyny elektrycznej, dokładnie takie same parametry. Jeżeli przeliczymy sobie konie mechaniczne na kilowaty, wyjdzie nam dokładnie taka sama ilość mocy w przypadku ładowarki elektrycznej i spalinowej. Pompa również o takiej samej ilości litrów na minutę. Czyli wydatek mamy taki sam w obydwu maszynach. Na pierwszy rzut oka maszyna elektryczna, jak sama nazwa wskazuje, będzie taką maszyną bardzo ekologiczną, która, no można powiedzieć, będzie pasowała do klientów, którzy potrzebują wykazać się taką bezemisyjnością elementów, które prowadzą w danej firmie. Czy to będzie produkcja roślinna, czy to będzie produkcja zwierzęca. Jeżeli są jakieś wymogi od dostawców, na przykład tych klientów, to jesteśmy w stanie spełnić taką bezemisyjność wymogami i wymogi poprzez kupienie takiej maszyny i użytkowanie jej w gospodarstwie. Maszyna spalinowa napędzana silnikiem spalinowym, tradycyjnie spalanie też niewielkie, bo około 3,6 litra na godzinę pracy. W przypadku maszyny elektrycznej zużycie prądu, wiadomo, w zależności od tego, jak się pracuje maszyną. Jeżeli to będzie taka praca przerywana, czyli załadunek, dojazd, podniesienie wysięgnika, a nie praca ciągła, ta maszyna też w tym przypadku jest nam w stanie zapewnić około 3 do 4 godzin pracy do pełnego rozładowania. Można oczywiście rozbudować maszynę elektryczną o większe baterie. W tym wypadku klient sobie zażyczył średnią wielkość baterii 460 Ah, co już pozwala na o wiele dłuższą pracę i mniejsze te przestoje związane z doładowaniem maszyny, tak żeby była przygotowana do dalszych działań. Maszyna spalinowa to przede wszystkim duża ilość przeglądów i zużycie paliwa. Także jeżeli ktoś chce ograniczyć koszty prowadzenia działalności w swoim gospodarstwie, może rozważyć właśnie ten napęd elektryczny. Jeżeli dodatkowo mamy gdzieś tam fotowoltaikę i jesteśmy w stanie tą energię spożytkować, żeby podładować taką maszynę, to na pewno dużo łatwiej będzie nam, że tak powiem, te koszty ograniczyć w gospodarstwie. Godzina pracy takiej ładowarki elektrycznej będzie naprawdę bardzo niska w porównaniu z tą maszyną spalinową. Tutaj akurat mamy model 626 ładowarki elektrycznej, ale mamy też modele nawet o zasięgu 14-metrowym i o dźwigu 4,2 tony.
Tutaj akurat klient, że tak powiem, zażyczył sobie dosyć rozbudowaną specyfikację tej maszyny. Możemy sobie tutaj podejść bliżej, sobie omówimy te elementy, z których tutaj klient, że tak powiem, skorzystał. W obydwu przypadkach możemy zamontować ramkę euro, to też jest bardzo przydatna informacja. Ramka euro daje nam uniwersalność, możemy podpiąć różnego rodzaju elementy, takie, które są też wykorzystywane w ładowaczach czołowych, na ciągnikach, także nie trzeba od razu się tutaj jakby ożenić z innym mocowaniem i kupować bezpośrednio osprzęt pod ładowarkę. Tutaj mamy taki ciekawy zwijak. Ten zwijak służy nam do tego, żeby poprowadzić przewody, które będą automatycznie smarowały nam tutaj tą całą ramkę. Także wracając do tego zwijaka, mamy tutaj taką opcję, którą nazywamy centralnym smarowaniem tej maszyny. Także klient nie musi się martwić o te wszystkie punkty smarne, których jest sporo gdzieś tam w tej maszynie i obchodzić całą maszynę. Tylko mamy centralny układ smarowania, który też tam później na pewno operator nam pokaże przy zbliżeniu. Także bardzo ciekawe w obsłudze i wygodne rozwiązanie. Jak już wspomniałem wcześniej, maszyna jest ze zwiększoną pojemnością baterii, bo mamy 460 Ah, także maszyna dłużej popracuje. Możliwość też jeszcze rozbudowy tej baterii do 560 Ah, oczywiście za dopłatą. Co jeszcze ciekawego? Na pewno ciekawym jest opcją jest tutaj klimatyzacja w tej maszynie, czyli to też jest jakby tutaj sprawienie większego komfortu operatorowi. Czyli mamy klimatyzację zarówno w ładowarce spalinowej, jak i elektrycznej. Dodatkowo klient zamówił sobie również tutaj doświetlenie obszaru roboczego w postaci dwóch lamp LEDowych z przodu oraz z tyłu. I jeszcze jest amortyzacja ramienia, która pomaga też na przewozach ładunków w trudnym terenie, żeby złagodzić komfort pracy, troszeczkę zawieszenia i żeby jeszcze bardziej przyjemnie się pracowało bez jakichś dodatkowych, powiedzmy, szarpnięć ładowarki przy przejeździe. Także maszyna elektryczna. Co jeszcze jest ważnego, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy maszyną elektryczną a spalinową? Na pewno koszt przeglądów jest dużo mniejszy w ładowarce elektrycznej. Odchodzi nam tutaj wymiana filtrów silnika, wymiana oleju silnikowego. Te przeglądy są rozłożone na dłuższym takim przełomie czasu. Nie są tak częste jak w przypadku ładowarki o napędzie tradycyjnym, spalinowym. Także też tutaj można jakby ten koszt bardzo mocno ograniczyć poprzez zamówienie sobie takiej ładowarki elektrycznej. Ładowarka, zarówno jedna i druga, może też mieć rozszerzoną gwarancję. Mamy też możliwość założenia telematyki w tych ładowarkach, co pozwala jakby na konkretny podgląd działania tej maszyny. Widzimy wtedy dokładnie, gdzie maszyna się znajduje, jak pracuje, czy nie jest przeciążana. Jest to ważne w przypadku, gdy powierzamy taką drogą maszynę pracownikowi. Obie maszyny o takim samym gabarycie, o takich samych wymiarach, bo w tym przypadku mamy tutaj około 1,89 m szerokości samej maszyny na kołach i około niecałych 2 metrów, nie licząc oczywiście koguta, wysokości maszyny. Ta maszyna jest bardzo uniwersalna, jest w stanie wjechać do różnych budynków, czy to dużych, czy to mniejszych, z różnymi tam, powiedzmy, zakamarkami, gdzie powinna się zmieścić i wykonać swoją pracę. Różni są klienci, niektórzy mają duże pomieszczenia, niektórzy mają bardzo wąskie pomieszczenia. Taka maszyna na pewno powinni wziąć pod uwagę taką maszynę klienci, którzy mają niewielkie budynki, mają jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o przejazdy, załadunek czy rozładunek. Także podsumowując, dwie takie same maszyny, takie same parametry udźwigu, takie same parametry zasięgu ramienia. Jedna maszyna o napędzie tradycyjnym spalinowym, druga maszyna o napędzie elektrycznym. Na pewno maszyna skierowana do firm, które potrzebują wykazać się taką zeroemisyjnością w stosunku do swoich dostawców. Także zachęcamy Was do dzwonienia do naszej firmy, zadawania pytań.
Ja odbieram telefon, moi koledzy odbierają telefon, na pewno przekażą mi informacje, jeżeli chcielibyście jeszcze czegoś się dowiedzieć o tych maszynach, sprawdzić, jakie jeszcze możliwe zmiany można dokonać w specyfikacji, to zachęcam do kontaktu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.